Cześć, z tej strony Kinga. Chyba każdy z Was zna pewne metody, które mogą ułatwić Wam życie albo stworzyć coś kreatywnego. Jednak czasem człowiek trafia na takie bzdury, że aż ciężko uwierzyć, że ktokolwiek na to wpadł. Więc tak, dzisiaj będę testować te idiotyczne rzeczy. A jak coś wyjdzie, to chyba padnę. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, jeśli ten film Wam się spodoba. I oczywiście o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem. No to lecimy do punktu pierwszego. Jeśli ktoś nie wie, co to jest gumka chlebowa, to już Wam wytłumaczę. Jest to gumka, która służy do ścierania, jednak nie ściera ona aż tak mocno i intensywnie jak zwykła, klasyczna gumka. Ona przeciera tylko troszkę. Jednak jeśli ją przydusimy do rysunku, a zwłaszcza tam, gdzie mamy bardzo ciemny cień, to możemy ten cień rozjaśnić, co ułatwia to bardzo życie dla osób, które albo za mocno dociskają ołówek, albo czasami nie dobiorą ten, co trzeba, wezmą ten zbyt miękki i mają zbyt ciemny cień i trochę wychodzi im za ciemna ta praca. Dzięki takiej gumce możecie sobie to rozjaśnić. Jednak niektórzy twierdzą, że ta gumka jest niesamowicie wielkim wydatkiem. No, ja niestety na moją wydaję gdzieś z 4 złote. I starczy ona na dość długo. Straszna jest ta cena. No naprawdę, taka, że mogłaby niejednego przerosnąć. Ale jest na to rozwiązanie o wiele tańsze. Oczywiście chleb. Chodzi o to, że mamy wyciągnąć środek tego chlebka mięciutkiego, pomiętolić sobie w łapkach i użyć tego jako gumki. Zobaczmy, czy to działa. Więc tak jak już wcześniej mówiłam, bierzemy środek tego chleba. Powiem szczerze, że bardzo mi go szkoda, bo wolałabym go zjeść, ale okej. I ugniatamy. Przyjemnie. No dobra, ścierać... Ściera? Coś tam wydusi, ale w porównaniu do gumki chlebowej to nie jest aż tak wydaje. Ile pobierze ten chleb, a ile gumka chlebowa? Przy jednym przyciśnięciu, przy wielu. Więc widać, że tutaj wystarczy raz i już o wiele więcej pobiera tego ołówka, a przy chlebie to trzeba troszkę więcej się namęczyć, żeby w ogóle coś wyszło, a ścieranie... O. Raczej jednorazowe użycie. Ogólnie ta metoda jest naprawdę bardzo debilna. Czy naprawdę ktokolwiek użyłby chleba jako gumki? Jak dla mnie jest to kompletne marnotrawstwo jedzenia, biorąc pod uwagę, że gumka chlebowa nie jest najdroższym artykułem artystycznym. Następne. Biorąc pod uwagę, że z reguły zajmuję się kredkami, to naprawdę ten pomysł rozwalił mi mózg. No dobra. Ale może to być jakieś super rozwiązanie dla osób, które mają ograniczoną paletę koloru, ale wiem, że nie. Więc kolorujemy pracę jednym wyrazistym kolorem. A w zestawie 12 kolorów pewnie są tylko takie. Rysunek wygląda teraz bardzo słabo, w końcu użyłam tylko jednego koloru, więc jest płasko i nijako. Czas więc skorzystać z niesamowitego triku, który pozwoli nam na zmianę koloru, z którego korzystaliśmy, w prosty i wyjątkowo bezpieczny dla dzieci sposób. Wystarczy, że użyjemy ognia. I przy okazji spalimy siebie i mieszkanie. Au. 2 hours later. Au! Fuck. Podpalamy naszą kredeczkę. I teraz magia. Możemy zrobić wzorek jaki tylko chcemy. Oczywiście kolor będzie ciemniejszy. A praca nasza nadal wygląda jak gówno. To może teraz czas na kaligrafię. Potrzebujemy puszki, ołówka, nożyczki, taśma. Powiem tak, jest to kolejna opcja dla prawdziwej cebuli, ale na pewno nie dla dzieci. Bierzemy puszkę i wycinamy prostokąt.
Pamiętając oczywiście o tym, żeby nie pociąć się ostrymi krawędziami. Bo właśnie takie ryzyko jest warte zaoszczędzeniu paru złotych. I zgniatamy w pół. Robimy kształt. O, taki. No i oczywiście wycinamy to nożyczkami. Teraz nasze cudo możemy przykleić do ołówka i tworzyć przepiękną kaligrafię. Przyda się tylko do tego oczywiście tusz albo farby akwarelowe. To co? Może stworzę jakiś artystyczny napis? Tylko zapomniałam, że nie umiem ładnie pisać. Jak widać, to nie jest wina tego zaawansowanego narzędzia z XXI wieku. Tylko moja wina. Ogólnie to działa, ale bawienie się z puszką i posiadanie czegoś tak brzydkiego, no sorry, to wygląda jak śmieć. Jest to po prostu tak samo głupie jak pomysł z chlebem. Wygląda to nieciekawie, nieestetycznie, jest niebezpieczne i nietrwałe. To jest bubel. I powinien wylądować w śmietniku. To może teraz coś z innej dziedziny? Farby! Ja farbami może tak normalnie się nie zajmuję. Właściwie to nie znam się na farbach, ale co tam jest to prosty trik. Więc sobie go przetestuję i dokładnie chodzi o to, żeby nasza dusza artystyczna w końcu poczuła się wolna, a nasze nudne talerze zamieniły się w piękne arcydzieło. Czy na pewno? Czy na pewno? Żeby oczywiście nasze farbki wymieszać, musimy mieć jakiś kubek. Skoro ma być ciekawie, to niech będzie ciekawie. Ten kubek mi się nie podoba. Proszę bardzo. Niech będzie taki. Czemu nie? No dobra, no to wlewamy te farby. No dobra, okazało się, że jednak muszę troszkę zmienić moją taktykę, bo moje farby są troszkę za gęste i musiałam zrobić takie dwie mieszanki, rozrobione oczywiście z wodą, bo to musi być płynne. I teraz jedną mieszankę łączymy z drugą. I teraz tą piękną miksturę wylewamy na nasz designerski talerzyk. Coś chyba nie pykło. Chyba u mnie wyszło jeszcze gorzej niż u innych. Naprawdę proszę, napiszcie w komentarzu, z czym wam się to kojarzy. Kolor zielony to kolor natury i spokoju, relaksu i opanowania. Czujecie pełnię spokoju, która was wypełnia, patrząc na ten talerz? Aj! A tak serio, breja miała być taka. Konsystencja miała być taka. A u mnie wyszło to. Już do efektu końcowego nie dotarłam. Serio podobają wam się takie talerzyki? Takie wzorki? Chyba wolę wersję z nudnym talerzem. Te kreatywne jakoś tak za bardzo do mnie nie docierają. To będzie tyle w tym dziwnym odcinku. Niezła strata czasu i mam nadzieję, że już nigdy, przenigdy nie będę robić czegoś takiego i wam też nie polecam. Dajcie znać i napiszcie w komentarzu, czy któryś z tych trików znaliście, czy coś było dla was nowością, bo jestem bardzo ciekawa, czy jesteście na bieżąco z takimi patentami. I oczywiście, jeżeli ten film wam się podobał, to dajcie lajka, zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem i do zobaczenia do następnego odcinka. Pa! Polecam oczywiście, jak zawsze, żebyście zajrzeli na inne strony i też je polubili, zasubskrybowali, zafollowowali, zaobserwowali i tak dalej.